Jeżeli chodzi o naszego kolejnego polsko-fińskiego satelitę, to planujemy wystrzelenie na koniec tego roku. Tak naprawdę uważamy, że jesień tego roku to jest najlepiej zdefiniowana data. To jest rakieta nośna amerykańska. Niestety nie mogę zdradzić dokładnego producenta. Po wystrzeleniu takiego satelity zwykle on uzyskuje pierwszy kontakt ze stacją naziemną w przeciągu około mniej niż godziny. To jest taki pierwszy kontakt, a po pierwszym kontakcie rozpoczyna się faza sprawdzania wszystkich podsystemów. Co ciekawe, jeżeli chodzi o pierwszego satelitę wystrzelonego w styczniu, ta faza trwała tylko tydzień. Jeżeli chodzi o tego satelitę, on jest bardziej skomplikowany, więc planujemy tak naprawdę na troszeczkę ponad miesiąc, jeżeli chodzi o tą fazę testową. Plan ICEA na wystrzelenie konstelacji jest taki, żeby mieć konstelację przynajmniej 6 satelitów do końca 2019 roku, czyli już w przyszłym roku powinniśmy mieć największą konstelację sarowską i do końca 2020 roku planujemy wystrzelenie kolejnych satelitów, tak żeby cała konstelacja 18 była do końca 2020 roku. Jeżeli chodzi o czas rewizyty, to już te 6 satelitów dostarcza nam bardzo dobry czas rewizyty, bo około 12 godzin, a kolejne satelity, czyli 18 satelitów, pozwala nam na rewizytę tego samego miejsca co 3 godziny. Rozwój ICEA, a tym bardziej rozwój ICEA w Polsce jest związany tak naprawdę z takim głównym trendem rozwojowym całej firmy. Jeżeli chodzi o całą firmę, to tak naprawdę my mieliśmy kilka takich kamieni milowych. Naszym pierwszym kamieniem milowym było wybudowanie hardware'u i umieszczenie go na orbicie, czyli jakby uzyskanie kompetencji, jeżeli chodzi o budowanie satelitów. Tylko że tutaj jakby cała historia czy cały produkt się nie kończy, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Tak? Jeżeli chodzi o następny kamień milowy, to jest uzyskanie umiejętności automatycznej analizy takich zdjęć, czyli tak naprawdę automatycznej analizy wykrywania różnego rodzaju obiektów czy wykrywania różnego rodzaju tendencji na zdjęciach z użyciem najnowocześniejszych typów algorytmów. I planujemy tak naprawdę umieścić cały nasz nowy dział badawczo-rozwojowy, pracujący nad tego typu algorytmami, pracujący również nad jednostkami przetwarzania tych algorytmów, bo jednak prędkość jest tutaj niezbędna, tak naprawdę w Krakowie. Tak naprawdę głównym czynnikiem związanym z rozwojem, naszym rozwojem w Polsce jest dostęp do kadr. Co ciekawe, można wspomnieć, że powiedzmy brak dużej ilości firm przemysłu kosmicznego jest z naszego punktu widzenia zaletą Polski. Z tego powodu, że tych kadr jest po prostu, jest ich sporo, a konkurencja na rynku, jeżeli chodzi o dostęp do kadr jest nie tak duża jak w innych krajach. Tak? Jeżeli na przykład poszukiwanie odpowiednich osób w Dolinie Krzemowej jest bardzo trudne, poszukiwanie odpowiednich osób w Polsce jest dużo prostsze, a tym bardziej jeżeli zna się rynek. Tak? Czyli tak naprawdę dwie rzeczy tutaj miały wpływ. To, że ja jestem jakby świadomy rynku i potencjału, no i to, że ten potencjał i rynek istnieje.